Żył sobie kiedyś pewien mistrz. Można by go nazwać mistrzem wiedzy wszelakiej. Znał się na wszystkim, jego mądrość dotyczyła każdej dziedziny rzeczywistości. Naprawdę był mędrcem, o cokolwiek go nie zapytać. I nie była to wiedza pozorna, nie była to mądrość, która na niczym się nie zna, a udaje, że się zna, ale naprawdę był mądry. Bardzo wielu uczniów próbowało się dostać do niego do szkoły. Raz na jakiś czas kogoś przyjmował. Przyjął kiedyś pewnego młodego chłopca. Zgodził się na to, aby ten młody uczeń przez rok mu towarzyszył. Pozwolił mu zamieszkać u siebie w domu. Jak się okazało, miał tam wielką bibliotekę, gdzie było mnóstwo ksiąg, które nieustannie studiował. W bibliotece był również zegar, który co godzina wybijał godzinę bardzo głośno i było to dosyć irytujące. Kiedy całymi dniami siedzieli tam razem, mistrz i nauczyciel, niewiele mówiąc, dlatego że mistrz na to nie pozwalał, chłopak nieustannie denerwował się tym co godzinę bijącym zegarem, dlatego że dźwięk był bardzo dokuczliwy, bardzo głośny i naprawdę wytrącał z wszelkiej równowagi. Chłopak wiele razy pytał mistrza, na czym polega jego sekret, na czym polega ta jego wiedza. Widział oczywiście cierpliwość mistrza, jego wytrwałość, to, że nieustannie czytał, że zgłębiał wiedzę, ale chciał poznać jakiś tajemny sekret. Jak to jest, że osiągnął tak niezwykłą wiedzę, tak niezwykle szerokie poznanie świata. W końcu po wielu miesiącach, zadając to pytanie mistrzowi, usłyszał następującą odpowiedź. Widzisz, najważniejszy jest ten zegar. Ten zegar, który co godzinę wybija czas. Głośno i irytująco. Zawsze, kiedy go usłyszę, zadaję sobie pytanie, co zrobiłem przez ostatnią godzinę? Czy ostatnia godzina była dobrze wykorzystana? Kochani, to nie chodzi o to, żeby żyć w nieustannym stresie i w nieustannym wyrzucie sumienia. To nie chodzi o to, aby samemu siebie ciągle nieustannie trenować, chociaż trochę o to chodzi. Bardziej chodzi o to, żeby sobie uświadomić, że mamy jedno, naprawdę tylko jedno życie tutaj na ziemi. I pytanie jest, jak je wykorzystamy.